Szanowni Państwo, mija godzina 13:30. Myślę, że to jest ten czas, kiedy możemy rozpocząć nasz panel. Panel chyba jeden z najbardziej istotnych w ramach tego kongresu, dlatego że dotyczy sztucznej inteligencji, dotyczy zarządzania danymi, dotyczy data science, dotyczy obszarów, które dotyczą każdego biznesu, szczególnie w tym wymiarze małych, średnich przedsiębiorstw, bo w tym obszarze będziemy dzisiaj dyskutowali, ale myślę, że dotyczy tak naprawdę dzisiaj każdego biznesu. Bardzo szeroko chciałbym, żebyśmy ten obszar dzisiaj poruszyli, a mam ku temu, myślę, że dużą szansę, dlatego że są z nami znakomici eksperci. Jest z nami pan Wojtek Murach, prezes zarządu i CEO Netology spółka z.o.o. Dzień dobry Państwu. Jest z nami, szanowni państwo, pan Tomasz Mirowski, 3Soft SA, firma, która od wielu lat, którą pozwolę sobie za chwilę przedstawić również, bo myślę, że pan dyrektor, który jest obszarem, czy pan prezes, może powinienem używać tego stwierdzenia, ale myślę, że osoba, która pełni funkcję zarządzającą firmy, która od wielu lat, praktycznie od 20 lat zajmuje się tym obszarem, o którym dzisiaj będziemy dyskutowali. Natomiast jest z nami również pan Andrzej Bukowski, specjalista IBM Polska, spółka z.o.o. Również porozmawiamy o AI, zarządzaniu zbiorami danych. Myślę, że to obszar również, który jest w zainteresowaniu firmy, którą chyba wszyscy Państwo znają. Moje nazwisko Lis Marcin, mam przyjemność być prorektorem Akademii WSB. Z dużą przyjemnością będę miał okazję prowadzić ten panel, a myślę, że jest o czym rozmawiać. Ja powiem tutaj, idąc za prośbą też organizatorów, żeby wskazać i powiedzieć dwa słowa na temat partneru panelu dzisiejszego. Firma 3Soft wspiera przedsiębiorstwa w maksymalizowaniu potencjału biznesowego. To jest jeden z takich korowych celów biznesu państwa firmy. Tworzy dedykowane rozwiązania IT, które ułatwiają zarządzanie danymi, automatyzuje wewnętrznie i zewnętrznie procesy. To też myślę, że duża sprawa. I ponad 20 lat zajmuje się współpracą w zakresie zarządzania danymi w Europie, Francja, Włochy, Holandia i wiele innych krajów. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie i w imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej dziękuję za objęcie patronatem tego dzisiejszego panelu. Szanowni Państwo, można by powiedzieć, że dzisiaj globalna inteligencja, zarządzanie danymi staje się przedmiotem dyskusji, jak to robić każdej firmy, szczególnie małej i średniej. Wydaje mi się, że to jest szansa dla wielu firm, żeby tworzyć sobie efektywną, dobrze zorganizowaną procesowo organizację. Można by powiedzieć, że ten obszar dotyczący szeroko rozwijanego dzisiaj promptowania, który w drugiej części podejmiemy, czyli zastosowania sztucznej inteligencji, to będzie w drugim polu naszych zainteresowań dzisiaj i to doradztwo w zakresie AI pokażemy w kilku wymiarach. Myślę, że warto o tym rozmawiać dzisiaj. No ale powiem wprost, dzisiaj Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia to są te kraje, które dzisiaj troszeczkę nas ukierunkowują w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Mamy Dolinę Krzemową, w której bardzo duże miliardy, ponad 20 miliardów będzie na dzisiaj inwestowane w AI i IoT, ale również i bardzo mocno rozwinięta big data, jak popatrzymy na wiele korporacji amerykańskich. Myślę, że to jest szansa tak naprawdę dla wszystkich państwa, żeby na tym zbudować sobie pewien model. Jak pokazują badania Icahn Institute, pozwolę sobie kilka tych wartości dzisiaj przytoczyć. One pokazują jasno, że dzisiaj chmura obliczeniowa, zarządzanie danymi, AI, firmy zakładają to w swoich strategiach, że to będzie gdzieś około 60% każdej z tych trzech wymienionych technologii, nazwijmy to przyszłości, będą implementowane przez te organizacje. Ale jak zobaczycie Państwo na obszar dotyczący rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystania botów, wszystko w oparciu o dane, czy również obszar dotyczący elektronizacji albo obiegu elektronicznego naszej dokumentacji, wszystko oparte o dane. Można by powiedzieć, że wszędzie mamy dane. Za chwilę sobie zadamy to pytanie i tak poproszę naszych ekspertów o odpowiedź każdą z firm, jak zarządzać dzisiaj danymi. Niech to będzie takie pierwsze pytanie i preludium do naszej dyskusji. Jak dzisiaj zarządzać danymi z perspektywy Netology? Netology to firma, która od wielu lat również wspiera w zakresie kształcenia wiele programów kształcenia na poziomie doktorskim, na poziomie podyplomowym, ale myślę, że to jest obszar też koru państwa funkcjonowania, panie prezesie. Jak to jest? Jak zarządzać dzisiaj danymi w korporacji, w organizacji? Na początku był chaos. I myślę, że w tym chaosie ciągle jesteśmy. Wiemy, jak dane przyrastają na świecie. To już są takie liczby, które trudno nawet wymówić.
i ten chaos dalej trwa. Próba ujarzmienia tego chaosu jest niezmiernie trudna i myślę, że zmagania, które obserwujemy u wielu firm, na razie w większości sektora enterprise, to jest próba ujarzmienia tego chaosu. I większość tych projektów trzeba od tego elementu zacząć, czyli zobaczyć tak naprawdę, co i gdzie my posiadamy, bo czym w ogóle są dane, tak? Więc patrząc na samą perspektywę, jakąś taką jedną z klasyfikacji, spójrzmy, że część danych jest są to dane nasze własne, które my generujemy w systemach, dane dziedzinowe i to jest najprostsze. I ten chaos już firmy generalnie potrafią ujarzmić i tym naprawdę się trzeba podnieść. Generalnie za chwilkę będzie ten AI Act, który gdzieś tam jest w dyrektywach unijnych. Jak akurat 2 dni temu miałem okazję rozmawiać na jednej z konferencji Red Hat, głównie związane z automatyzacją, ale również sztuczną inteligencją. I jeden z naszych partnerów biznesowych, Algorithmics, stwierdził, że jak przedstawił pierwszy wariant AI Actu dla swoich partnerów, to powiedzieli, że zamykają biznesy, że oni przenoszą się do Afryki. Na szczęście już to jest troszeczkę ujarzmione są te zapędy, aby wszystko możliwie jak najdalej regulować, więc jest szansa, że znowu wrócimy do tematu zarządzania danymi. To można temat długo rozwijać, ale ja myślę, że zarządzamy chaosem. Zarządzamy chaosem, mamy metaversum, czy mamy czystą rzeczywistość dzisiaj, tak, to trzeba o tym powiedzieć. Mamy światowy bałagan, jeżeli chodzi o cyfryzację, robotyzację, sztuczną inteligencję. Praktycznie każdy panel tutaj, w którym uczestniczymy, podejmuje ten obszar. Ja do sztucznej inteligencji bardzo mocno chciałbym nawiązać w tej drugiej części, dlatego że wydaje mi się, że AI dzisiaj jest szansą dla wielu biznesów. To, co powiedziałem, promptowanie rozwijające się w Stanach Zjednoczonych, myślę, że może być ciekawym rozwiązaniem. O tym więcej nieco później, ale chciałbym do tego zarządzania danymi jeszcze nawiązać. Oczywiście mamy proces, mamy właściciela, mamy oczywiście mierniki, mamy dane, które pozwalają nam ten proces w pełni automatyzować. To jest pytanie do pana Tomka Mirowskiego. Chciałbym, panie Tomku, zapytać odnośnie automatyzacji. Czy automatyzacja pomaga w efektywnym zarządzaniu, tak patrząc z pana punktu widzenia? Bo myślę, że to jest ten obszar, na który powinniśmy dzisiaj się skupić. Osobiście uważam, że jest to podstawa właściwego zarządzania danymi. Z naszego doświadczenia i z projektów, które zrealizowaliśmy, wdrożenie data-driven i procesu zarządzania danymi w firmach jest to proces, który zaczyna się od ludzi, a nie od danych. Zazwyczaj jest tak, że mamy silosy danych, mamy ludzi, którzy bazują na swoich Excelach, którzy bardzo mocno trzymają się swoich Exceli, wierząc, że jest to dla nich wartość, że to jest dla nich być albo nie być. I wizja automatyzacji zarządzania danymi jest dla nich potencjałem utraty pracy. To jest taki mindset, który mają ludzie w firmach, więc bardzo dużo nakładu, pracy, rozmów z ludźmi. To jest pierwszy etap procesu data-driven w organizacji, kiedy już przekonamy takich ludzi, że to, co robimy, jest dla nich wartościowe, że firma urośnie, że nie muszą się, kolokwialnie mówiąc, martwić o utratę pracy, to wtedy dochodzimy do danych. I automatyzacja danych oznacza tak naprawdę niwelację błędu ludzkiego, szybsze dostarczanie danych, zunifikowanie danych. Znowu, wracając do tych silosowanych Exceli. Osoba A lubi format taki, osoba B lubi format taki, osoba C ma dane w takim formacie. I tak naprawdę na końcu jest jakaś osoba, która musi dostarczyć raport dla prezesa i nie ma na to całego tygodnia. Zazwyczaj tak to w życiu bywa. Za 5:12, to jest takie kolokwialne zdanie, gdyby chciał coś jutro, to przyjdę po to jutro. Więc wtedy nie ma czasu na to, żeby wyrównać te wszystkie Excele, bierzemy to, co mamy, wierzymy, że jest OK i dostarczamy dane, na podstawie których ktoś decyduje o firmie.
Więc wracając do pytania, z mojej perspektywy, z naszego doświadczenia, automatyzacja to podstawa do dostarczenia właściwych, jakościowo dobrych danych do podejmowania decyzji biznesowych. A jakbyśmy mogli rozbudować trochę to pytanie, powiedzieć, dobrze, jakie automaty mamy stosować? Patrząc z perspektywy osób, które mamy na sali, mają mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, prawda? Spróbujmy trochę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o ten obszar, jeżeli mogę prosić o kilka takich przykładów z Państwa punktu widzenia. To może na przykładzie naszego klienta, który jest małym e-commerce'em, krok wstecz. Wszystkim wydaje się, że to jest taki mindset, który ja też widzę u klientów, którzy boją się wychodzić na rynek z pytaniem, kto może nam wdrożyć procesy data, mówiąc, że wszyscy to już mają. Prawda jest taka, jak powiedział Wojtek, totalnie inna. Wszyscy dalej żyją na Excelach i to naprawdę duże firmy. Mieliśmy taki projekt dla dużego polskiego automotywu, gdzie okazało się, że całe procesy w oparciu o dane to były Excele. Wracając do pytania. To są najprostsze procesy w stylu zbudujmy centralne repozytorium danych. To nie są drogie projekty. Znowu, zazwyczaj wszyscy mają w głowie, że projekty Big Data realizują korporacje za grube miliony, 2 lata wdrożenia i efektu wow nie ma. Nie, tak naprawdę są rozwiązania, które są uszyte dla małych i średnich przedsiębiorstw na open source'owych rozwiązaniach, które zapewniają taką samą funkcjonalność jak komercyjne, ciężkie rozwiązania, są darmowe. A wracając do pytania, jak automatyzacja pomaga małym przedsiębiorstwom, tak naprawdę centralizuje dane, normuje te dane i zazwyczaj wystarczy dashboard BI-owy, który pokazuje na przykład aktualną sprzedaż za ostatnie 5 minut. To już pozwala reagować w czasie rzeczywistym na swój biznes. Dashboard połączony z Business Intelligence wydaje się jeszcze cały czas być mocnym narzędziem do zarządzania. Adwocem chciałbym jeszcze oddać głos panu Wojtkowi Murasowi. Bo ja tak Panie się doktorze. uśmiecham, co powiedziałeś o tych skupieniu silosu danych w jednym miejscu i w uszach brzmią mi słowa jednego z założycieli 3Softu, Michała Koziary, jedno źródło prawdy. Tak, to jest takie magiczne stwierdzenie na rynku, ale życie pokazuje, nawet nie mówimy o golden rekordzie, który tak naprawdę unifikuje, deduplikuje dane w organizacji, bo to już są bardzo wymyślne projekty. Wystarczy nam jedno miejsce, w którym jeżeli ktoś spyta nas, ile dzisiaj sprzedaliśmy, ja w 5 minut jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, podając właściwe dane. I to jest bardzo ważne, ja tak jeszcze tutaj uzupełnię, bo z perspektywy zarządzających, a rozmawiamy z wieloma firmami, głównie enterprise'u, dla nich czas jest krytyczny. Najczęściej te organizacje mają problem z podejmowaniem decyzji, ponieważ cały proces trwa długo. Jeżeli my do tego dołożymy, że jeszcze dane, na podstawie których podejmują decyzje, jeszcze długo się muszą generować, no to dokładamy sobie problemów, czyli nie zdążymy na czas tej decyzji podjąć. I myślę, że to jest klucz. Bardzo ważnym kluczem jest również to, żeby określić dokładną kategoryzację tych danych, choćby w dashboardzie, o którym Państwo wspominacie, też to jest element. Ale ja chciałbym o tą architekturę danych zapytać też IBM. IBM ma ogromne doświadczenie. Jest z nami pan Andrzej Bogowski, który jest ekspertem IBM-a i nie będę pytał jeszcze o AI, chociaż tutaj nie ma na szczęście przedstawiciela Microsoftu, który by pewnie konkurencyjnie, który tworzył OpenAI, szanowni państwo, czyli to jest to rozwiązanie czatu GPT, do którego też dzisiaj chciałbym, żebyśmy nawiązali, ale oddam głos a propos tej architektury danych i państwa tego modelu zarządzania z punktu widzenia IBM-a. To jest dobre pytanie, jak zbudować tą architekturę. Architektura powinna obejmować, po pierwsze, znaleźć te wszystkie dane, które są w przedsiębiorstwie. To są silosy danych, o których mówiliśmy. Dobrze jest, jak to są silosy danych w hurtowniach danych, które zbudował klient, jeżeli mu się udało, ale też tych danych mamy w różnych miejscach pochowanych. Na komputerach osobistych analityków, tych, którzy się boją, właśnie te Excele są pochowane. To jest główny element dotrzeć do tych danych. Potem ustanowić sposób dostępu do tych danych. To niekoniecznie musi być kopiowanie wszystkiego do jednego repozytorium, bo to też się pojawiają opóźnienia. To też można wirtualizować dane. Dane zwirtualizowane z różnych źródeł. Mamy dostęp do tego jednego źródła prawdy, tutaj wspomnianego. To jest istotny element, ale jeżeli mówimy o zbudowaniu projektu i wykorzystaniu danych, warto jest wiedzieć, co mamy w tych danych, gdzie te dane się znajdują. Tutaj najbardziej mi się podoba architektura Data Fabric, gdzie mamy
on top naszych danych katalog zbierający informacje na temat metadanych znajdujących się w naszych danych, czyli jeżeli chcemy poszukać informacji o pracownikach logistyki, dostaniemy wszystkie tabele, wszystkie informacje o źródłach danych, gdzie takie dane mogą być, gdzie się mogą znajdować, co musimy wykorzystać do naszego projektu, żeby zbudować ten wspomniany dashboard, żeby wyciągnąć informacje. Dane na temat kart kredytowych, budujemy projekt przewidywania na przykład fraudów związanych. Potrzebujemy wszystkie informacje na temat kart kredytowych. Katalog danych daje nam taką możliwość, ponieważ prostym zapytaniem jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkie źródła danych, które będą potrzebne do zbudowania projektu. Szanowni Państwo, można by sobie zadać pytanie, no dobrze, to jakie kompetencje w przyszłości mają mieć dzisiaj osoby, które zarządzają małym, średnim biznesem? Czy jest to drogie, czy jest to czasochłonne i jakie kompetencje trzeba wziąć tu pod uwagę? No oczywiście trzeba mieć na uwadze oczywiście big data i data science, bo to są te elementy, na które dzisiaj zapisuje się wiele osób, które chcą się kształcić w tym zakresie. I tutaj pytanie do pana Tomasza Mirowskiego. Panie Tomaszu, czy big data kosztuje? Jak ją wdrażać? Jak pan patrzy na to z tego punktu widzenia? Bo to myślę, że interesuje wszystkich państwa. Jaki jest to koszt? Czy jest to drogie, czy jest to czasochłonne? Drogie czy czasochłonne? Albo drogie i czasochłonne? Rozumiem, że mówimy z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa, bo to też jest kluczowe. Tak, komercyjne rozwiązania ze świata big data są bardzo drogie i to drogie na poziomie enterprise'u, który czasami rozważa, czy w ogóle w to wchodzić. Mówimy tu o grubych milionach samych subskrypcji i licencji za produkty, ale świat big dataowy też się zmienia. Tak naprawdę świat na big data otworzył się jakieś plus minus 5 lat temu, kiedy polski rynek finansowy pozwolił na wprowadzenie rozwiązań open source'owych do banków. I to był taki pierwszy moment historii, kiedy nie tylko duzi gracze dostarczali rozwiązania do korporacji, do banków, ale też firmy, które miały fenomenalne rozwiązania, ale nie były certyfikowane zgodnie z polskim prawem. I teraz co samo w sobie znaczy big data? Wszyscy na świecie, znowu większość ludzi na świecie, większość firm na świecie myśli z perspektywy Hadoopa, czyli stosu technologicznego, który powstał jako zbiór komponentów z otwartego kodu z dużych firm. Mamy na przykład Facebooka, mamy Yahoo, mamy NSA ze Stanów, które w pewnym momencie swojej działalności stworzyły nowe technologie, żeby sprostać ilości danych swojej organizacji, ale wypuściły kod do Apache Foundation. Paru geeków, jeśli mogę tak się wyrazić, zebrało parę produktów i zbudowało Hadoopa. To jest tak naprawdę komponent end-to-end, który dostarcza zarówno narzędzia do procesowania danych, hurtowni danych, bazy NoSQL-owej, wizualizacji, interfejsu użytkownika. Ale kompleksowe narzędzie zazwyczaj jest używane w 20 czy 30%, więc kupowanie komercyjnego narzędzia, gdzie użyjemy 2-3 komponentów z 11, jest, mówiąc bardzo prosto, kolokwialnie, wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 5 lat? Wielu prowajderów, AWS, Microsoft czy Google też zabrały te rozwiązania dostępne z Apache Foundation i zaimplementowały je w swoich serwisach cloudowych. Mamy też rozwiązania open source'owe, które są możliwe do zainstalowania w lokalnym data center firmy. Jeżeli mamy opór, nie możemy z perspektywy prawnej wypychać danych do chmury, dalej jesteśmy w stanie wdrożyć to rozwiązanie w swoim lokalnym data center, niekoniecznie na PC-cie pod biurkiem, z małą inwestycją. Ale teraz wracając już do samego pytania. Wydaje mi się, że nie, gdyż jeżeli zazwyczaj większość firm wymaga tak naprawdę automatyzacji, zunifikowania danych i interfejsu, w którym użytkownik, mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, więc to nie są firmy, które mają departament analityków, gdzie 50 osób dziennie wymyśla, co zrobić z danymi, tylko to są firmy, które potrzebują scentralizować, zwizualizować, odpowiedzieć na pytania biznesowe. Myślę, że dla małej firmy projekt wdrożenia Big Data na bazie naszych doświadczeń to są 2-3 miesiące. Dla załóżmy pierwszych 2 business case'ów, bo największy effort na początku to jest zrozumieć biznes klienta, zrozumieć dane klienta. Z perspektywy jednej osoby mówimy o tabelkach SQL-owych,
ale z perspektywy biznesowej musimy wiedzieć, co te dane oznaczają dla klienta i jak je interpretować. Jest jakaś wspólna warstwa dla branż, ale jednak trzeba, tak jak mówiliśmy na początku, czynnik ludzki w takich projektach jest najważniejszy. Musimy przyjechać, porozmawiać, zrobić jakieś data discovery workshop, analityków biznesowych, analityków danych z klientem, zrozumieć, jaki jest cel klienta. I to jest projekt tak naprawdę discovery, w którym jeszcze nic się nie dzieje technologicznie. Jeżeli zrozumiemy dane klienta, to potem wszystko już działa lawinowo, jeżeli możemy się tak wyrazić. Zazwyczaj małe firmy, mówimy o 5 źródłach danych, z których musimy wyciągnąć kilka właściwych tabel, dostarczyć je w formie zwizualizowanej, oczekiwanej przez jednostkę, która zamawia taki projekt. I dla, tak jak mówiłem, małego czy średniego przedsiębiorstwa mówimy w okolicach 3 miesięcy. Dla dużej firmy myślę, że pierwsze business value i ROI jesteśmy w stanie zrobić w 6 do 12 miesięcy. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. 71% małych i średnich przedsiębiorstw według King Institute z 2023 roku chce gromadzić swoje dane w chmurze obliczeniowej. Nie? Chce mieć dane w chmurze, chce nie ponosić tych strat związanych z utrzymaniem powierzchni i tak dalej. No pytanie może do profesora Wojtka Murasa. Czy to jest dobry kierunek? Jakieś ryzyka? Czy to jest dobry model biznesowy dzisiaj gromadzić całość swojego biznesu w chmurze obliczeniowej, czy raczej jednak ten stary model, mamy duże pokoje, w których zgromadzimy, mamy serwery, mamy wszystko pod ręką. Jakie jest tutaj zdanie pana doktora? Wydawało się, że 5 lat temu, nam w Netology też się tak wydawało, że podejście takie everything for cloud, taka migracja do cloudu jest tym dominującym kierunkiem i ten kierunek jest jedyny możliwy i za kilka lat nie będzie innego. Życie napisało trochę inne scenariusze, jak się okazało. Okazało się, że cloud należy umieć właściwie wykorzystać, czyli przede wszystkim myślenie firm startupowych rzeczywiście cloud jest rozwiązaniem z wielu powodów. Wchodzimy w projekt, mamy POC-a, chcemy tam ten minimalny produkt zbudować, MVP. Jak się nie udaje, zwijamy wszystko, łącznie z organizacją. Ale nie ponieśliśmy żadnego CAPEX-u, żadnych kosztów inwestycyjnych i to jest ewidentnie wartość. Jeżeli są na sali osoby, które już są startupowcami albo będą, wydaje mi się, że otwierajcie te drzwi, tam próbujcie, zostaniecie z mniejszym długiem. To na pewno. Jeśli jednak patrzymy na organizację dużo większą, a w wielu bankach wspólnie z Tomkiem robiliśmy projekt i co się okazywało? Dług technologiczny, różne integracje, które są wykonane, są tak skomplikowane, co więcej, nikt już nie wie i nie pamięta, jak to działa, więc najlepiej nie dotykać. W związku z powyższym do tego jeszcze regulator, który też niby jest ta strategia chmurowa, ale to pomimo wszystko powoduje, że to są takie bariery, że wejście na ten ring jest może się okazać bardzo bolesne. Więc wiele firm mówi, może jeszcze nie, puśćmy innych challengerów, zobaczymy, jak im wyjdzie. A trzecia grupa to już jest zupełnie inna, która już była w chmurze i zawróciła. I właśnie dlaczego zawróciła? Nie ukrywam, że najwięcej projektów w tym roku to mamy exit z chmury. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że całkowite koszty utrzymania tych takich natywnych aplikacji, które po prostu w sposób zupełnie bez analizy przeniesiono do chmury, są tak wysokie, że tego typu architektury oprogramowania się wokół do tego nie nadają. Więc odpowiedź jest taka, róbmy to, ale z głową. Wybierzmy taki model, który będzie najbardziej opłacalny dla organizacji, przedyskutujmy z doświadczonymi ludźmi, którzy już przeszli tą drogę tam i z powrotem w wielu przypadkach i obierzmy jeden z kierunek. Moim zdaniem dzisiaj wygrywa model chmury hybrydowej, która również na takim modelu operacyjnym pokazuje, wykorzystujmy model chmurowy tam, gdzie to będzie najlepsze, czyli taki krótki POC. Jak się nie uda, szybko zwijamy, a dla wielu aplikacji, które mamy, no niestety, dosyć złożone zawiłości integracyjne, może zostaniemy przy modelu klasycznym. Zdrowy rozsądek. Proszę uprzejmie. Myślę, że jak będziemy rozmawiali za moment o AI-u, to tą informację podkreślimy w szczególności, bo wydaje mi się, że to jest element, który jest istotny. Ale kończąc jeszcze tutaj, idąc adwocem troszeczkę do to, co powiedział pan doktor,
Myślę, że warto też popatrzeć na amerykański rynek, gdzie Państwo macie duże command center, w którym jest przetwarzane bardzo wiele informacji, wiele danych, patrząc z punktu widzenia wykorzystania czy to bota, czy wykorzystania choćby IVR-u do obsługi tych zapytań na pierwszej linii i tam generalnie ta informacja, która wynika z tych zapytań i również ta, która jest obsługiwana przez człowieka, który dzisiaj stanowi te 60% w stosunku do pozostałych 40, tych dwóch pozostałych, które wymieniłem, i one są gromadzone nie w chmurze właśnie. To jest ciekawe, że nie w chmurze, tylko dla niektórych biznesów są gromadzone właśnie na serwerach, bezpośrednio w centrach takich data center organizacji. A jeszcze innym rozwiązaniem jest również korzystanie z data center dużych korporacji, takich jak choćby, jak jest Comarch na przykład, prawda? Który ma te 15 data center, w którym te dane są gromadzone, przetwarzane. Okej, bardzo istotny wątek, nie ukrywam, tak z punktu widzenia rad dla Państwa, czyli nie wszystko jest chmurą dzisiaj takim rozwiązaniem dobrym, mimo że 70%, ale można powiedzieć, że są te elementy, te biznesy, które warto być może też w takim wymiarze jakichś takich pilotów release'owych stosować, nie? Natomiast o tych informacjach ja będę używał częściej, bo Pan ma rację w 100%, że tą informację powinniśmy podkreślać i tutaj w przypadku IBM-a chciałbym zapytać Pana Andrzeja Bugowskiego, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, ten obszar. Gdyby Pan mógł się do tego odnieść z perspektywy doświadczenia IBM-a, bo dane to również zabezpieczenie, to różne systemy, no jednak, żeby nie było włamań, nie było kradzieży tych danych, prawda? Tak mówiąc, albo przejęcia wrogiego biznesu, bo takie też są przykłady, nie? Gdybyśmy mogli ten temat, ten wątek podjąć. Informacja, jak ją zabezpieczyć. Dobrze, jeszcze ad vocem tej chmury i podejścia chmurowego, to IBM 5 lat temu zaczął kampanię właśnie chmury hybrydowej. To był bardzo ważny element, że zauważyliśmy, że wejście w jedną chmurę to jest blokowanie się, pozostanie na uwięzi, że tak powiem, jednego dostawcy. My zaproponowaliśmy podejście jako IBM chmury hybrydowej. To jest zarówno lokalne data center, jak i aplikacje rozproszone przez wielu dostawców. To, co tutaj pan prezes powiedział, ważna rzecz. Mamy tak skomplikowane środowiska u klientów, że część może pracować lokalnie, część może pracować zdalnie, połączyć to wszystko, to jest bardzo duże wyzwanie. I tutaj przechodzimy do pytania odnośnie bezpieczeństwa. Tak, to jest bardzo ważny element. Sytuacja geopolityczna w 2022 w lutym uległa tak dużej zmianie, że na szczęście firmy zaczynają myśleć o tym bezpieczeństwie. Jest bardzo dużo sytuacji, gdzie nasze dane są zainfekowane i to nie mówimy o bankach. Wczoraj kolega na innej konferencji pokazywał przykład Urzędu Miasta i Gminy w Lututowie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie to jest. Jest taka miejscowość w województwie łódzkim. Tak, dokładnie tak. W tym, ale charakterystyczna nazwa przewija mi się przez ostatnie 2 lata w życiu właśnie Lututu z różnych obszarów, ale tam w Urzędzie Miejskim nastąpiło włamanie do systemu, system został zainfekowany, co poskutkowało tym, że urząd był niedostępny przez 2 tygodnie. I to bezpieczeństwo dostępu do naszych danych powinno być ważnym elementem. Ja z przykrością stwierdzam, że dużo firm nie zwraca uwagi na to bezpieczeństwo, dopóki nie nastąpi ta sytuacja krytyczna, że nie mamy dostępu do naszych danych i to dotyczy właśnie zarówno dużych banków, jak i małych przedsiębiorstw. Kolega ostatnio opowiadał, że prowadzi hurtownię i hurtownia została zaatakowana właśnie ransomwarem. Dane zostały zaszyfrowane. Co z tym zrobić w takiej sytuacji, jak do tego podejść? Pewnie części przypadków nie znamy, nie słyszeliśmy o nich, że do czegoś takiego doszło. No i oczywiście po co to jest robione? Po to, żeby dostać dostęp do informacji, dostęp do danych, które są bardzo krytyczne w tym momencie dla każdego. Posiadanie tej informacji pozwala naszym konkurentom biznesowym też często podjąć decyzje, które wyprzedzają nasze poczynania, co chcemy zrobić. I zabezpieczenie, podejście do systemu od strony bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa w nazewnictwie cybersecurity, ale też bezpieczeństwo poprzez zapewnienie backupu naszych systemów. Ja mam doświadczenie z takimi systemami. Kiedyś się mówiło, pewnie do tej pory się mówi, że twardziele nie robią backupów. Ja
stworzyłem bardziej rozszerzoną definicję. Prawdziwi twardziele robią takie backupy, które się nie odtwarzają. To jest duże wyzwanie, ponieważ mamy dużo systemów backupowych, prawdopodobnie każdy ma, ale czy testował, czy spróbował odtworzyć, czy to zadziałało, co zrobić w sytuacji krytycznej, gdy nie mamy tego backupu, gdy to coś zostało uszkodzone, to jest wyzwanie, na które też powinniśmy zwrócić uwagę i też testować systemy odtwarzania. Bardzo dziękuję. Ad vocem jeszcze pan prezes Wojtek Muras, Cyber Security. Andrzeju, świetnie, że poruszyłeś datę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, dlatego że miałem takie wrażenie, a cyberbezpieczeństwem zajmujemy się od zawsze, że do tej daty to w zasadzie były dwie motywacje wdrażania bezpieczeństwa w organizacjach. I tego fizycznego, i teleinformatycznego. Kraty i dolary. Kraty regulator, dolary też z tego wynikające jako kary. To było jedyne. W momencie, kiedy nie było krat albo szansa na to, że prawdopodobieństwo było niewielka, a dolary też były niewielkie, to raczej słyszeliśmy takie odpowiedzi, no zdarzył nam się atak, ale statystycznie jest raz na 5 lat, więc przyjdźcie za 4 lata, porozmawiamy. Wtedy będziemy bliżej kolejnego. Natomiast od tego momentu ilość przedsiębiorstw, a to szczególnie dotyczy małych i średnich, które doświadczyły ataku, wzrosły przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej. A ja myślę, że większość firm się w ogóle nie przyznaje i możemy tylko interpolować, ile to jest. Myślę, że to jest wielokrotność. I to oznacza, że te rozmowy zaczynają się toczyć. Ta świadomość rośnie. Obserwujemy, że i zarządy spółek, i dyrektorzy, i właściciele chętniej słuchają i chcą wyruszyć na tą ścieżkę ochrony. I to jest bardzo motywujące. To również tutaj dla IBM może być dobra informacja, aby rzeczywiście zrobić ten pierwszy krok, potem kolejny, aby te dane chronić. Bo jak pewnie tu padnie za chwilę o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, jak nie ma danych, to nie ma żadnej sztucznej inteligencji, a ich nie będzie, jeśli nie będziemy dbać o bezpieczeństwo. I jakość tych danych, prawda, które zasilają również sztuczną inteligencję, prawda, no bo to jest ten obszar choćby czatu GPT. Jak wywołał pan prezes ten obszar AI, to pozwólcie, że państwo, że spróbujemy go troszeczkę bardziej zgłębić, tak żeby każdy z państwa miał świadomość, bo wszyscy mamy dzisiaj pojęcie o sztucznej inteligencji, odmieniamy ją przez wszystkie przypadki, a czasami nie wiemy, że to jest sztuczna inteligencja albo nazywamy coś sztuczną inteligencją. Badania Stanfordu za 2023 rok pokazują jasno, że ten obszar dotyczący sztucznej inteligencji najbardziej był implementowany w przypadku automatyzacji procesów. Najwyższy wskaźnik technologia i telekomunikacja 48%, finansowe usługi biznesowe 47%, usługi prawne i profesjonalne 46%, czyli sporo. Patrząc z punktu widzenia najczęściej wdrażanych technologii związanych z AI, automatyzacja procesów prawie 40%, wizja komputerowa 34%, rozumienie tekstu 33%, wirtualni agenci 33%. Jeżeli zobaczycie państwo na działy, które najczęściej wykorzystały AI, patrząc na te badania właśnie Stanforda, to wyniki są następujące. Marketing i sprzedaż 70%, aż 70%, rozwój produktów i usług to jest 70% i strategia i finanse to jest 65%. Bardzo mocno rozwija się dzisiaj ten obszar promptowania, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy moim suflerem jako czy moim suflerem jako osobie, która zarządza dzisiaj biznesem małym, średnim i dużym, może być AI? To jest pytanie, które sobie możemy zadać i będziemy chcieli na nie odpowiedzieć. Czy rzeczywiście ChatGPT może być dla nas oparty o rozwiązanie konkurencyjne, powiem do IBM-u, bo akurat pamiętam tą dyskusję na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie trochę się spieraliśmy, jeżeli chodzi o produkty IBM-a, ale myślę, że one są bardzo mocno współpracujące gdzieś tam. No i tu chciałbym zadać pytanie, myślę, że takie, które dotyczyłoby właśnie sztucznej inteligencji. Czy wdrożenie AI w organizacji to duży projekt? I to takie pierwsze pytanie do pana Tomka. Panie Tomku, pan Tomasz Mirowski. Z pana punktu widzenia. Tak i nie. Bo to Musi pan coś wybrać. Nie bezpieczna jest pan prawnikiem. odpowiedź. Ja oprę się na 2 przykładach projektów, które realizowaliśmy. Dlaczego tak, dlaczego nie. Jednym z naszych klientów jest duży międzynarodowy retail, który zbierał dane
i tak naprawdę tam nie było potrzeby AI, machine learningu. Oni pewnego dnia zadali pytanie, mamy dużo danych, zróbmy coś z nimi. I wtedy powstał projekt, idea projektu, który dzisiaj jest olbrzymią platformą międzynarodową, która automatyzuje zamawianie towarów dla 16 krajów, w których ten retail ma swoje sklepy. Został pominięty czynnik ludzki, który zamawiał dziennie, wieczorem, robił inwentaryzację, to trzeba zamówić do danego sklepu. Dużo manualnej decyzji, dużo manualnej pracy. I tutaj był projekt, tak jak mówiłem, 2-3-letni. Dzisiaj platforma działa, jest w 16 krajach, jest w pełni automatyzowana. W czasie rzeczywistym pobierane są dane sprzedażowe, dane są wzbogacane o inne dane. I to jest jeden z ciężkich projektów, które realizowaliśmy. Z drugiej strony mamy naszego klienta, o którym dzisiaj wspominałem, z rynku e-commerce, który, jak się okazało, kiedy zbudowaliśmy u niego centralną bazę danych, z informacji, które miał, dowiedział się, że firma, która pakuje jego produkty do kartonów, używa za dużych kartonów. Niby nic strasznego, ale z perspektywy roku koszty logistyki, koszty kartonów jest czymś, co kosztowała klienta pieniądze i nie miało żadnej wartości biznesowej. Więc tam w bardzo krótkim czasie, bo chyba były to 2 tygodnie i myślę, że nie kłamię, klient dostał model machine learningowy, który razem z zamówieniem od klienta sugeruje firmie, która pakuje produkty, który karton powinien zostać użyty, żeby optymalnie zmieścić X produktów w kartonie do wysyłki. Bardzo ciekawy przykład. Zresztą to nie jedyny przykład wykorzystania AI. Zanim oddam głos przedstawicielowi IBM-a, bo myślę, że tutaj też ciekawe produkty ma IBM, z tego co wiem, w tym obszarze, to chciałbym powiedzieć o czacie GPT. Państwo znacie czat GPT, to rozwiązanie Microsoftu, które jest stworzone przez OpenAI. No i cóż to jest? To jest tak naprawdę zasilony 8 milionami fraz z Wikipedii w pierwotnym jego przytworzeniu. Ale dzisiaj można by powiedzieć, że mamy krotność tych 8 milionów już dzisiaj, bo zasilamy go sami. Czyli my bezpośrednio jako sieciowa kopia ludzkich mózgów, można by powiedzieć, albo jako osoby, które dają wartość do czatu GPT, możemy powiedzieć, że tworzymy jeden wielki mózg, z którego możemy korzystać wszyscy. Patrząc biznesowo i patrząc z punktu widzenia małego i średniego przedsiębiorstwa, można by sobie wyobrazić i zadać pytanie, albo zadać pytanie, czy ja jestem w stanie z wykorzystaniem czatu GPT przygotować na przykład streszczenie mojej strategii. Czy ja jestem w stanie zbudować strategię w oparciu o czat GPT? Ja mówię, że tak. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj z wykorzystaniem czasu GPT liczyć wartość biznesowa na przykład oparta o business intelligence? Ja mówię, że nie. Dlaczego? Bo ChatGPT co do zasady liczyć nie potrafi, tylko musimy go do tego skłonić i namówić. Ale chciałbym tutaj zostawić to jeszcze w pewnym zawieszeniu i zadać pytanie do przedstawiciela IBM-a. Dlatego, że Państwo jesteście tym zainteresowani z punktu widzenia z jednej strony produktu, a z drugiej strony narzędzia do zarządzania danymi, można by powiedzieć w ten sposób. Dokładnie tak. Nie bójmy się powiedzieć, że GPT jest konkurencją dla IBM-a, ale też jest dużym takim triggerem, który spowodował, że sztuczna inteligencja stała się dla każdego łatwa do zrozumienia, bo możemy podejść do takiego czata GPT i zapytać go o konkretne rzeczy i on nam odpowiada. Niekiedy kłamie. To się nazywa halucynacje, ale też można powiedzieć, że to jest kreatywność, bo on podpowiada nam takie rzeczy, o których moglibyśmy nie pomyśleć. My jako IBM oczywiście też mamy swoje narzędzia, mamy generatywną sztuczną inteligencję, bo czat GPT to nic innego, generatywna sztuczna inteligencja. My w maju wprowadziliśmy produkty do naszej oferty pod taką globalną nazwą Watson X. W tych produktach właśnie mamy modele, tylko te modele są przeznaczone do biznesu. To są modele dedykowane do działań biznesowych i wykorzystania w biznesie. Te modele, to co tutaj powiedział pan Wojtek, są, za chwilę wchodzi AI Act. AI Act nałoży na użytkowników sztucznej inteligencji bardzo duże ryzy. Będzie trzeba powiedzieć, jakie dane były wykorzystane do uczenia, kiedy zostały zmienione, kto te dane weryfikował i
pewnych wiele elementów musimy powiedzieć. Jeżeli tego nie powiemy, możemy dostać karę. I to jest duża przestrzeń dla użytkowników właśnie modeli AI, jak temu zapobiec. My w Watson Xie, oprócz tego, że mówimy, jakie dane zostały użyte, z imienia, nazwiska jesteśmy w stanie podać osobę, która testowała te dane, która weryfikowała, czy dane nie mają hejtu, nie mają jakichś skrzywień podczas tworzenia, to jesteśmy w stanie podać. Notabene testy są prowadzone w Krakowie. W labie w Krakowie są ludzie, którzy tworzą Watson X AI. Dodatkowo też wprowadzamy narzędzia, które pozwalają właśnie odpowiedzieć na pytania, które będą związane z AI Actem. Mamy moduł Watson X Governance, który będzie monitorował wszystkie zmiany w naszych modelach, które wprowadzamy do naszego środowiska i które jak te zmiany się odbywały, co zostało zmienione. Będziemy mogli testować inne hipotezy, na przykład jeżeli ktoś nie dostanie kredytu, wykorzystując nasz model, możemy zmienić parametry i sprawdzić, jakie dane i co trzeba zrobić, żeby ten model dał kredyt takiej osobie. To wszystko będzie udokumentowane. Także tutaj jest podejście biznesowe, nie do końca podejście tworzenie tekstu, ale oczywiście też mamy możliwość, to co Pan powiedział, marketing, duże wykorzystywanie sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji do tego, żeby stworzyć opisy produktu, żeby stworzyć informacje na temat naszych produktów, kampanie. I ważna rzecz, analizy z wielu miejsc pokazują, że wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji da nam wartość dodaną dla naszych pracowników. Menadżerowie nie myślą o zastąpieniu ludzi, tylko widzą, że wykorzystanie tej technologii pozwoli zbudować dodatkową wartość, zbudować przewagę konkurencyjną firmom, które korzystają ze sztucznej inteligencji. Czy ja jestem w stanie na przykład tłumaczyć na bardzo trudny język z wykorzystaniem właśnie generatywnej sztucznej inteligencji? Oczywiście, że tak. No, jeżeli mam czat GPT i chcę sobie na przykład porozmawiać z mój awatar na przykład z przedstawicielem w Chinach i kontrakt dopiąć, jesteśmy w stanie to dzisiaj sobie wyobrazić. Czy jeżeli ja jestem prawnikiem i chciałbym, żeby ktoś przeszukał za mnie te akty prawne i pomógł mi w podejmowaniu decyzji, czy ja to jestem w stanie zrobić z czatem GPT? Owszem, tak. Czy jestem w stanie dzisiaj zagregować sobie typową strategię na kolejne lata, na przykład z wykorzystaniem czatu GPT? Owszem, tak. Więc jakby tych pytań jest sporo. Proszę bardzo. Tak, te wszystkie przykłady, które Pan podał, trzeba pamiętać o tym security, które wcześniej było poruszane, bo musimy mieć świadomość, gdzie nasze dane trafiają, albo być świadomym, gdzie nasze dane trafiają i czy ktoś nie wykorzysta naszych danych w momencie tworzenia tej strategii, bo to, że wykorzystamy generatywną sztuczną inteligencję do zbudowania strategii mojej firmy, ale nie wiemy, gdzie te dane się znajdują, kto z nich skorzysta, może się okazać, że konkurencja też dostanie dostęp do tych danych. Nie wiemy, jak to wygląda w przypadku firm konkurencyjnych. Ja w przypadku IBM-a mogę powiedzieć, że dostarczamy środowiska on-premise. ChatGPT, powiedzmy, w wykonaniu IBM-a, czyli generatywna sztuczna inteligencja, może być dostarczona do klienta i klient ma w własnej serwerowni, własny model i tylko ma do niego dostęp. Może go douczyć do swoich potrzeb, do swojej wiedzy dziedzinowej albo domeny, w której się porusza w danym momencie, bo też pamiętajmy, że modele generatywnej sztucznej inteligencji podczas uczenia dostają cały internet. One są przeznaczone do generowania tekstu na podstawie informacji, które miały podczas uczenia. Jeżeli nie ma naszej wiedzy dziedzinowej, specjalistycznej, nie wiedzą nic na ten temat, ale my, jako użytkownicy, klienci IBM-a, możemy dostarczyć tą wiedzę i ten model nowy będzie w konkretnej dziedzinie odpowiadał nam na pytania. Bardzo ważny ten obszar zabezpieczenia danych. To niezwykle istotne. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, bo to niezwykle ważne, Szanowni Państwo, i w ogóle regulacje prawne w tym zakresie. Myślę, że to jest kolejny temat pewnie na niejedną dyskusję, ale chciałbym oddać głos Wojtkowi Murasowi, jeżeli chodzi o zarządzanie danymi w oparciu o AI, gdybyś mógł To ja zanim o tym, to jeszcze tak z lotu ptaka, to co usłyszałem, a projekt, o którym Tomek mówił, to znam go z autopsji. I tutaj chyba próbujemy odpowiedzieć na tą słuszną uwagę Pana odnośnie informacji, bo on się bardzo wpisywał w coś, co wtedy bardzo mocno wspólnie promowaliśmy jako Data Driven Company, czyli taka organizacja, która
korzysta i monetyzuje dane. Niech to hasło też tutaj wybrzmi, monetyzacja danych, ale on bardzo mocno wpisywał się w coś, co rzeczywiście ta globalna organizacja miała dane, ale za tymi danymi miała maksymalnie informacje. Bo na tej podstawie tych danych w systemach dziedzinowych, w większości dziedzinowych, posiadali pewne informacje, które były potrzebne dla poszczególnych kierowników jednostek, pionów biznesowych. Ale już był problem z wiedzą, bo za tą informacją idzie wiedza jako kolejny krok ewolucji, a to, co zostało przekazane poprzez wytworzenie pewnej koncepcji, pracę, warsztaty, zbudowanie platformy, było zbudowanie przewagi konkurencyjnej i o to w tym wszystkim chodzi. Nie o to, żeby wdrożyć rozwiązanie sztucznej inteligencji i się nim chwalić. Mamy świetnie, działamy szybciej. Tylko tak naprawdę, jakie mamy z tego korzyści? Jak to się przełożyło na końcu dnia, na wynik finansowy, na pewną efektywność pracy, na zadowolenie pracowników, których łatwiej na przykład jesteśmy w stanie do organizacji zatrudnić, poszukać, uczynić tą pracę przyjemniejszą. I to wielka robota i wielki szacun dla zespołu 300, który to zrobił. My byliśmy tylko małą częścią tego projektu, ale z wielką dumą o nim możemy dzisiaj powiedzieć. A jakie było pytanie? To przejdźmy do pytania i tego konkretu, tak z twojego punktu widzenia z Netology. Sztuczna inteligencja jak może pomóc w zarządzaniu danymi? Ona pomaga w wielu obszarach, tak? Już na poziomie samej technologii wykorzystuje te wszystkie mechanizmy, gdzie te dane są źródłowo gromadzone. Jakieś tam przestrzenie dyskowe, macierze, systemy cloudowe. Pozwala już te dane uporządkować. Ale ta ewolucja w obszarze technologii idzie dalej i tu każdy ma swoje rozwiązanie. Ja myślę, że tutaj Andrzej, ty bardziej wspominałeś o tym Data Pack for Cloud, tak? Nie, o tym rozwiązaniu. Watson X w maju został... Okej, ale wcześniej tam chyba gdzieś tam w tle jest to taki się produkt pojawiło. też. Tak, i tam generalnie myślę, że ta koncepcja, którą promuje IBM i bardzo silnie Piotrek Pietrzak, jak kojarzę, głównie związana z wirtualizacją danych. Czyli nagle wyobraźmy sobie takie jedno źródło prawdy znowu, takie jedno miejsce, gdzie organizacja może zadać pytanie i dowiedzieć się, co my wiemy o świecie. Na podstawie tego, co my już się nauczyliśmy w środku, ale może skorzystajmy jeszcze z informacji, które są dostępne na całym świecie. Może kupmy jakieś dane z jakichś zasobów od brokera i wzbogaćmy tę naszą wiedzę o tą dodatkową. I na tej podstawie wnioskujmy dalej. Także ja myślę, że technologia nie tylko upraszcza to, co obserwujemy, porządkuje nam maile i tak dalej. To są podstawy. Ale idźmy dalej do tej wartości biznesowej, bo tak naprawdę dane temu powinny służyć i tu technologia robi niesamowitą robotę, że pozwala nam ogarnąć to, co człowiek by w życiu nie ogarnął. To tak konkludując, jeszcze chciałbym tutaj pana Tomka zapytać, dlatego że mamy na sali, mamy również, będzie nagrywany ten materiał też dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pewnie wiele z nich będzie chciał skorzystać z konkretnych podpowiedzi, szczególnie takiej znamienitej firmy, którą pan reprezentuje. No to od czego zacząć taki projekt wdrażania AI, tak z pana punktu widzenia? Jakby miałbym się podjąć tego typu procesu? Od czego zacząć? Jakie są te czynniki sukcesu sztucznej inteligencji? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo złożone pytanie. Z doświadczenia naszego procesy AI-owe, machine learningowe, projekty AI-owe są projekty okraszone bardzo dużym ryzykiem, jeżeli to jest cel projektu. Dlaczego? Mamy dwa czynniki, tak jak chyba mówiłem na samym początku. Z jednej strony mamy ludzi, z drugiej mamy dane. Jeżeli mamy cel biznesowy, wdrożyć AI dla jakiegoś business case'u w naszej organizacji, to bardzo duży nakład pracy jest na wszystkie akcje prędzej, czyli ewangelizacja ludzi, zbudowanie właściwych danych, znalezienie danych, a w wielu przypadkach okazuje się, że firma nie ma danych, więc wtedy inwestycja w projekt AI-owy, załóżmy, że jest to jakiś średniej klasy projekt, miesiąc wdrożenia, i po miesiącu my, jako firma, nie jesteśmy w stanie zagwarantować klientowi jakości na poziomie 80%, bo nie znamy danych, którymi klient dysponuje. Więc z perspektywy naszej i to, jak my to robimy, zaczynamy od data discovery, zbieramy dane, oglądamy dane i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, jesteśmy w stanie dostarczyć wam sztuczną inteligencję na poziomie X lub na takim, który jest dla was oczekiwany. Ale nie robimy tego na wstępie. Oczywiście, drogi kliencie, dostaniesz
model na poziomie 90%, kiedy nie mamy zielonego pojęcia, co masz. To jeszcze chciałbym zapytać IBM-a, bo IBM ma sporo rozwiązań AI-owych. To jedno poruszyliśmy, ale ewentualnie jakie inne i jakie państwo macie? Oczywiście nie chcę pytać o strategię, bo o tym nie możemy aż tak szczegółowo tutaj rozmawiać, ale przynajmniej jakie kierunki, których się możemy spodziewać z punktu widzenia rozwoju AI, z pana punktu widzenia? Tak, IBM ma dużo produktów. Większość produktów związanych z technologią AI zaczynają się od słowa Watson. Watson to jest jeden z pierwszych prezesów IBM, który namawiał wszystkich pracowników, żeby myśleli. Pewnie Państwo pamiętają takie ThinkPady, mają słowo think, z tego właśnie tytułu, że nasz prezes mówił do każdego pracownika myśl. To było główne rzecz i na jego cześć, jego nazwiska zostały nazwane właśnie technologie Watson. Ten wspomniany Watson X to jest nowy nabytek, nowe narzędzie, właśnie połączone sztuczna inteligencja, którą znaliśmy do tej pory, budowanie modeli predykcyjnych, klasyfikacyjnych, plus generatywna sztuczna inteligencja, Watson X Data, czyli zarządzanie danymi, to o czym dzisiaj rozmawiamy, zarządzanie danymi, dostępem do danych, informacją, które się znajdują w tych danych, katalogowanie tych danych. My jako firma też działamy z open source'em. Naszym nabytkiem sprzed kilku lat był Red Hat, który jest też firmą open source'ową. Tak samo teraz w Watson X Data mamy dużo projektów open source'owych, które zapewniamy do nich support i wsparcie i gwarancję, że będzie wszystko działało. Dzięki temu na koniec dnia klient nie musi się martwić, jakie ma obecnie systemy. Te systemy będą dostępne z wykorzystaniem naszego Watson X Data, ponieważ w otwartym formacie zapisujemy. Watson X Governance, zbliżają się regulacje, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest następny produkt, który będzie istotny w najbliższym czasie. On nie tylko dotyczy AI Act i regulacji obowiązujących tutaj w Europie, ale też w Stanach, w Chinach też mają regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, także staramy się pomóc użytkownikom sztucznej inteligencji. Z dodatkowych produktów oczywiście produkt Watson Assistant, który jest narzędziem do wspomagania interakcji pomiędzy użytkownikami. Przez dowolny kanał może się komunikować z użytkownikami i obsługiwać ich. Potem włączamy oczywiście automatyzację. Warto podkreślić, że działamy z partnerami. To nasi partnerzy wykorzystują naszą technologię i dostarczają produkt gotowy do użycia przez klientów, którzy mają konkretną potrzebę w danym momencie. A jak Państwo sobie radzicie z tym aspektem prawnym? To tylko to zapytam jeszcze tak odnośnie IBM-a, dlatego że z AI wiąże się ta sfera prawna, prawda? Wartości intelektualnej, którą gdzieś tam możemy wykorzystywać, czy ewentualnie też sama kwestia zabezpieczenia. No to, co mamy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, że na przykład kradnie się, albo inaczej, zabiera się zawody niektóre, prawda? Tak mówiąc wprost, szczególnie te artystyczne, prawda? Gdzie AI zastępuje, można by powiedzieć, niektóre zawody, a z drugiej strony też się wykorzystuje to, co generuje również te rozwiązania czatowe, prawda? No pytanie, jak Państwo się zabezpieczacie? Czy macie Państwo tutaj jakiś taki model zabezpieczenia prawnego w zakresie tej wartości intelektualnej? Jak Państwo do tego podchodzicie? Czy macie jakąś politykę w tym zakresie jako IBM? Czy jesteście partnerem do dyskusji w regulacjach prawnych, na przykład, nie wiem, Komisji Europejskiej albo innych gremiów, które o tym powinny decydować? Nie, pytam o to nie bez powodu. Ten case, szanowni Państwo, damy z perłą, która została odtworzona przez AI, wygrała konkurs, to jest takie preludium do tego, że sztuczna inteligencja może trochę tego człowieka zastąpić w wielu przypadkach, nie? No jak się przed tym w pewnym sensie zabezpieczyć, nie? Nie wiem, z której strony zacząć odpowiedź na to pytanie. Tak, jeśli chodzi o regulacje prawne, IBM był prekursorem w Stanach Zjednoczonych rozmowy na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesach biznesowych, w interakcjach z ludźmi i odpowiednio podejście, żeby używanie sztucznej inteligencji było humanitarne, tak to określimy, żeby nie było różnych sytuacji, gdzie model rozpoznawania obrazu rozpozna parę osób czarnoskórych jako goryle, żeby nie było takich sytuacji lub innych takich zdarzeń, które mieliśmy miejsce i o których prawdopodobnie słyszeliśmy. W wszystkich sytuacjach, które są niezgodne z prawem,
stawiają w złym świetle firmę lub użytkownik został poszkodowany, my odstępujemy od takich technologii, tych technologii nie rozwijamy dalej i się wstrzymujemy. Tak jak mówiłem, namawiamy wszystkich, żeby stosowali odpowiednio sztuczną inteligencję. Jeśli chodzi o zastępowanie pracowników sztuczną inteligencją, to tak jak mówiłem, co mnie cieszy, sztuczna inteligencja z ostatnich badań pokazuje, że ona wspomaga pracowników, ona nie zastępuje, tylko przy badaniu C-level użytkowników wyszło, że 13% myśli, że sztuczna inteligencja zastąpi tych pracowników, 87% powiedziało, że wspomoże ich pracowników w kreatywniejszej, szybszej pracy, a w zeszłym tygodniu pojawił się taki raport zrobiony przez IBM Institute Business for Value, który pokazuje, że w obszarze cybersecurity to jest aż 86% szefów uważa, że sztuczna inteligencja wspomoże działania ich pracowników w szybszej odpowiedzi na zdarzenia, na kradzieże, na włamania do przedsiębiorstw. Także ja bym tutaj nie widział, oczywiście pojawia się takie niebezpieczeństwo, ale bym nie widział, że to jest coś, co nas zastąpi. Dziękuję za ten głos. Ja chciałbym nawiązać jeszcze tutaj przed zadaniem pytania do Cosmos AI. To jest ten startup młodego człowieka Mirona Maryniuka, który wykorzystuje dane w zakresie sprzedaży dla dużych marek takich jak L'Oreal czy Estée Lauder czy inne. Ale dlaczego to pytam? Pytam o to dlatego, że to jest przykład trochę z zakresu tego obszaru prawnego. I jednym z elementów, wyników tego startupu jest to, że będziemy kształcili w zakresie programowania od najmłodszych lat młodych ludzi, żeby dojść do poziomu doświadczonych programistów, których pewnie Państwo będziecie za chwilę mieli w swoich kadrach. Ale pytanie moje brzmi tak, bo na poprzednim panelu też to programowanie gdzieś padało. Czy dzisiaj według Panów, i to mam pytanie zarówno do Pana Tomka, jak i Pana Wojciecha Murasa, czy dzisiaj brakuje dobrych programistów i powinniśmy iść w tym kierunku, żeby kształcić z wykorzystaniem ekspertów AI również w zakresie programowania? Czy to pomoże w zakresie rozwoju od tego, o czym rozmawiamy, czyli tej strategii AI-owej? Panie Tomku? To jest bardzo niebezpieczne pytanie. Wiem, dlatego je specjalnie je zadaję, bo mówimy, eliminujemy programistów, nie? Okej. Ja spędziłem trochę lat w IT. Widzę, jak świat IT się zmienił przez ostatnie 20 lat. Wiem, że może po mnie nie widać, ale tak mam swoje lata. Pamiętam lata tak naprawdę milenium, przejście z lat 90. do roku 2000, kiedy do IT szli ludzie, którzy byli fanatykami, byli pasjonatami. Tam nie było ludzi z przypadku. I ci wszyscy ludzie dzisiaj po 20 latach są fenomenalnymi ekspertami. I nie chcę być teraz, właśnie to jest ten moment dyplomacji, który muszę wybrać. Dziś świat wygląda trochę inaczej. Okej, jest dalej bardzo dużo pasjonatów, ale jednak dużo ludzi idzie tak naprawdę za pędem grupy. Idźmy wszyscy do IT, w IT jest fenomenalnie, płacą niezłe pieniądze, bądźmy IT. Znowu z mojego doświadczenia IT się jest albo IT się nie jest. Można się nauczyć technologii, ale bycie dobrym deweloperem to jest coś w duszy, co powoduje, że widzisz, co tworzysz. To jest tak, można nauczyć się używać pędzla i farb, ale nigdy nie będziesz Picasso. Tak samo uważam, że jest z deweloperami. Czy sztuczna inteligencja zastąpi deweloperów? Nie sądzę. Czy zoptymalizuje działania? Pewnie tak. Ale z perspektywy przyrastającej potrzeby biznesowej na nowy soft, na tak naprawdę na nowe oprogramowanie, VS, to co powiedziałem chwilkę temu, że ilość pasjonatów maleje w stosunku do ludzi, którzy idą do IT. Myślę, że rynek wymusi częstsze używanie sztucznej inteligencji do tworzenia oprogramowania niż dzisiaj. To samo pytanie, pan Wojtek, i to samo pytanie chciałbym zadać na ręce IBM-a również. Dobra, u mnie mniej dyplomacji, ale wracając jeszcze do innej kwestii, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Popatrzę na panią rektor, nas nie zastąpi.
dlatego że nie weźmie odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym i przed regulatorami. W tym to jest pocieszające, ale myślę, że taka prawda, tak. A wracając do pytania, tak, Tomek, zgadzam się, ale mam wrażenie, że kiedyś może to jest rzeczywiście takie myślenie życzeniowe, było więcej pasjonatów. I jak ktoś wchodził do IT, to wiedział, że to jest, przepraszam za taką lakoniczność, orka na ugorze. I żeby się czegoś nauczyć, to trzeba było naprawdę zdobywać materiały. Dużo ćwiczyć, żeby cokolwiek ruszyć z jakimkolwiek projektem, to wymagało to dużo holistycznej wiedzy z wielu obszarów, którą przy okazji można się było nauczyć. Dzisiaj wszystko jest troszeczkę podane na klik. Czyli ja potrzebuję czegoś, to szybko tu się douczę, mam frameworki i zrobię. Nie rozumiem, jak to działa. I dlatego pojawiają się ludzie, którzy zafascynowani tymi światełkami i dolarami, które za tym płyną, wchodzą do tego rynku, natomiast oni nie mają w wielu przypadkach, nie mówię, że jest to reguła, za dużo pasji. A to powoduje, że na końcu dnia, jak pojawiają się problemy, po prostu no nie dowożą. I myślę, że to jest jeden z obszarów. Drugi z obszarów, nie zastąpi sztuczna inteligencja artyzmu w IT, ale zastąpi rzemieślników, uważam. Ale artystów nie zamieni. A tak naprawdę świat bazuje na artystach, którzy pchają świat we wszystkim, nie tylko oczywiście w sztuce, ale w każdym obszarze naszego życia. I ci artyści są potrzebni, a tam potrzebna jest po prostu pasja i zaangażowanie. I uważam, że to jest niewyczerpalne źródło inspiracji. Artysta to również dobry chirurg. Zaraz oddam głos, jeżeli chodzi o IBM, bo chciałbym też to zdanie poznać, ale artysta to też dobry chirurg. Ktoś kiedyś powiedział, że nie jesteśmy w stanie dobrego chirurga zastąpić przez AI, prawda? No ale jak Państwo zobaczycie dzisiaj na ten rynek medyczny, to tak podaję tylko przykład, może zupełnie oderwany, ale specjalnie, bo dzisiaj można by sobie wyobrazić sytuację taką, że w dermatologii jesteśmy w stanie bardzo mocno monitorować sobie te nasze rakowe problemy, tak samo jak i EKG, które może nam wspierać nas AI również w tym obszarze. Wiele obszarów tutaj przykładów medycznych można podać, ale zadam jeszcze to pytanie, kończąc tą dyskusję a propos programistów. Zresztą wynik badań Państwu też za chwilę powiem, ale to może taki... Proszę bardzo. Dzisiaj uzyskałem odpowiedź na pytanie, które mnie ostatnio nurtowało. Dlaczego w świecie IT mamy menadżerów od dawien dawna, którzy nie zmieniają się? Jak z tych wcześniejszych lat 90. to często się pojawiali nowi menadżerowie, a od jakiegoś 2006 pozostają wszyscy ci sami ludzie. Tutaj dostałem od was odpowiedź pasjonaci. To jest ta odpowiedź, bo oni weszli wtedy na przełomie 2000 roku do IT. Ta pasja ich spowodowała, że siedzą i robią to z pasją nadal. Także dzięki panowie za tą odpowiedź na moje pytanie. A wracając do kodowania, potwierdzam i takie samo zdanie mam. Nie zostaną zastąpieni deweloperzy. Narzędzia sztucznej inteligencji pomogą deweloperom w szybszym dostarczaniu aplikacji. Ułatwią im pewne rzeczy w wykonywaniu ich pracy, która niekiedy jest mozolna. Wygenerowanie release note do aplikacji może być wykonane przez właśnie sztuczną inteligencję. Wystarczy ją poprosić i ona przeanalizuje kod i wygeneruje nam taką mozolną pracę tekstową, którą prawdopodobnie żaden deweloper nie lubi, bo nie jest kreatywna. Nie robi czegoś nowego, a to może zrobić sztuczna inteligencja. My w IBM też mamy narzędzie Watson Assistant for Code, które to narzędzie pozwala przepisać kod z COBOL-a, to taki język programowania dla mainframe'ów, na język javowy. Ale po co przepisać? Po to, że deweloperzy Java, jest ich więcej, mogą napisać odpowiednie moduły do naszej aplikacji, która dalej będzie działała na mainframe'ie. To jest właśnie asystent do pomocy, a nie narzędzie do zastępowania programistów, do zastępowania żywego człowieka, który musi wykonać swoją pracę i tak, i tak. To się wpisuje w badania, które robi Oxford University. 47% miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych może zmienić rolę ekspercką. Myślę o tym, o czym rozmawiamy przed chwilą. W pierwszej kolejności zawody techniczne, koderzy, programiści komputerowi, inżynierowie oprogramowania. Inna rola albo rola uzupełniona, ale nie eliminująca tych ludzi bezpośrednio. I to myślę, że to jest pocieszające, że będziemy mieli cały czas tą grupę, nazwijmy to grupę ekspertów IT, którzy będą
którzy będą nas wspierali. O jedną rzecz chciałbym zapytać jeszcze przy okazji. Wspominałem o promptowaniu. To taki model w Stanach Zjednoczonych, który nam pomaga. Wczoraj na gali Rafał Brzoska dostał nagrodę jako szef Impostu. Dostał ją za właśnie szybki rozwój tej organizacji, ale też z punktu widzenia mówił też o takich aspektach dotyczących AI. On chce wykorzystywać inżyniera, prompt inżyniera, o tak bym powiedział, jako tego, który będzie podejmował albo wspierał w podejmowaniu decyzji w zakresie na przykład dostarczania wielu paczek z różnych lokalizacji do jednego paczkomatu, tak najprościej mówiąc, to z czego korzystamy, prawda? A też tworzenie paczkomatów wielkogabarytowych. Fajna koncepcja, myślę, że fajny obszar AI. Co Państwo sądzicie? I to wszystkich Panów chciałbym zapytać o takim modelu promptowania. Prompt prawnik pomaga w podjęciu decyzji, prompt inżynier, prompt programista, bo to są tutaj przedstawiciele małych, średnich przedsiębiorstw, więc myślę, że interesujące wsparcie, taki support w ich decyzjach. Co sądzicie na temat tego kierunku? Może pan z IBM-a najpierw. Dobrze. Prompt engineering to jest nowy zawód, który się pojawił od listopada zeszłego roku. Po co? Po to, żeby odpowiednio zapytać narzędzie, z którego korzystamy, w szczególności narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji, żeby odpowiadało na nasze pytania. Były różne przypadki związane z halucynacją i z nieodpowiednim zadaniem zapytania. Jednym z takich ciekawych, jeden z partnerów zbudował narzędzie do komunikacji z użytkownikiem i przedstawił klientowi. Zobacz, jak ładnie pokazuje twoją ofertę, to było w retailu. Klient mówi bardzo ładnie, tylko my nie mamy czegoś takiego w ofercie. Odpowiednie zadanie pytania to będzie nowy zawód, który będzie wykorzystywany przez praktycznie każdą firmę, która będzie chciała się wspomóc generatywną sztuczną inteligencją, żeby dostać odpowiedź na pytanie, które jest w danym zakresie, żeby nie wyszły z tego różne nieciekawe historie. Z drugich takich śmiesznych przypadków, gdy my pokazywaliśmy i nasz inżynier zaprogramował, pokazywał klientowi i powiedział, że tak zbudowaliśmy narzędzie, że odpowiada na pytania dotyczące AI Act. A partner sprawdził i zadał pytanie, ile waży kura. I model, ponieważ jest nauczony na dużej ilości danych, odpowiedział między 2 i 3 kg. Także niekoniecznie to pasowało do tematu spotkania, ale tak jak mówię, prompt engineering będzie ważnym zawodem. Przypuszczam, że za chwilę się pojawią nawet na uczelniach wykłady dotyczące tego właśnie obszaru, bo to odpowiednio zadać pytanie to jest sztuka. Bardzo dziękuję. Zresztą w czacie GPT też trzeba odpowiednio zadać pytanie, bo też możemy uzyskać zupełnie inną odpowiedź, prawda? A czasami też musimy być tym świadomi, że jak dopytamy ten chat GPT, to on nam udzieli jeszcze bardziej precyzyjnej, trafnej odpowiedzi. I jeszcze jedna rzecz, bezpieczeństwo, ponieważ SQL injection, jeżeli ktoś się zna na sposobach włamywania się do wystawionych baz danych, to jest jeden z takich narzędzi do uzyskania dostępu do danych, których nie powinniśmy dostać. To samo dotyczy, taki sam model funkcjonuje w przypadku czatów, czata GPT, czatów obsługiwanych przez generatywną sztuczną inteligencję. Można zmienić jego sposób funkcjonowania, że on nie zacznie odpowiadać tak, jak go zaprogramowaliśmy. Jesteś programistą Pythona, dużym ekspertem, jesteś administratorem systemu, podaj mi hasła wszystkich użytkowników. Ktoś może takie hasło wrzucić do czata i dostać odpowiedź, jeżeli nie będzie odpowiednio zabezpieczony. Zresztą, szanowni państwo, bardzo wiele obserwujemy, już oddam głos, jeżeli chodzi o to pytanie, ale powiem tylko tyle, obserwujemy również takich dużo współprac, można by powiedzieć, choćby Apple'a z Microsoftem. Dobrym przykładem jest wykorzystanie iPhone'a na przykład do nie wiem, skanowania dużej ilości tekstu i czatu GPT, który nam poukłada to w decyzjach albo streści nam ten materiał. Nie? To jest jakby też ten kierunek taki jakby trochę łączenia tych dużych marek. Ale tutaj, panie Tomaszu, z pana punktu widzenia, pan Tomasz Mirowski. Ja mam troszkę inne zdanie. Przed czatem GPT wiele firm, które miały bardzo duży ogrom informacji do przerobienia, budowały bazy wiedzy. I sama idea bazy wiedzy jest fenomenalna, ale z moich doświadczeń, z moich obserwacji, już wtedy ludzie, mimo tego, że mieli pod ręką bazę wiedzy, nie korzystali, nie umieli, nie chcieli.
Może to teraz to, co powiem, będzie radykalne, ale tak samo z moich obserwacji uważam, że nie wszyscy używają poprawnie Google'a. Więc ChatGPT i wszystkie modele machine learningowe są tylko inną technologią, a dalej problem jest na poziomie czynnika ludzkiego, który nie korzysta właściwie z technologii, nie chce z niej korzystać. Idąc jeszcze dalej, my z perspektywy rzeczy, które robiliśmy, testowaliśmy ChatGPT. Z takich bardzo, nie na poziomie napisz mi proszę ofertę dla klienta, tylko kiedy mieliśmy jakąś zagwozdkę technologiczną, którą nawet u nas najlepsi inżynierowie nie byli w stanie zrobić w skończonym czasie, testowaliśmy optymalizację użycia ChatGPT na różnych etapach zadawania pytania i tak naprawdę w takich bardzo niszowych technologiach, w bardzo niszowych obszarach wiedzy nie ma tyle informacji na rynku, które zasiliły ChatGPT, żeby on udzielił właściwej informacji. Dla przykładu, pytaliśmy o jakieś współczynniki optymalizacji właśnie Hadoopa u klienta, dostaliśmy oczywiście odpowiedź z czatu GPT, tylko takich parametrów w Hadoopie nie ma. Więc informacja kłamie. To, czy my pytamy, czy nie, jest troszkę zmiana mentalu, podejścia do różnych rzeczy. Więc z mojej perspektywy jeszcze trochę wody w rzece spłynie, zanim to będzie naturalne środowisko, że pierwsze co robimy, to korzystamy z natywnego pytania technologii o odpowiedź. Inetology, pan prezes Wojciech Murat. To ja pozwolę sobie tak przewrotnie odwrócić pytanie do profesora Marcina Lisa. Jak powstały pytania do nas? Podobnie jak informacja, kiedy się pojawi pandemia, poprzez przeszukiwanie for internetowych, można powiedzieć. No właśnie, ale to jest jakby preludium do mojej odpowiedzi. Padło tutaj poprzez przeszukiwanie. I ja tutaj stoję, mamy tu różne, może nie skrajne koncepcje, ale bliżej mi do koncepcji i zdania Tomka, do tego, że jak ktoś nie chce znaleźć i nie ma wyrobionej takiej praktyki poszukiwania, to na pewno nie znajdzie i czat w tym wiele nie pomoże. To jest taka pierwsza uwaga. I nawet to doświadczyłem na jednym ze spotkań ostatnio, kiedy jeden z bardzo światłych inżynierów spotkał się z zespołem, który gdzieś miał problemy implementacyjne i zadał im bardzo kluczowe pytanie. Gdzie szukaliście rozwiązań dotychczas? I okazało się, że bardzo niewielu szukało w ogóle, tylko bazowało wyłącznie na takich swoich doświadczeniach, praktykach. Nie zadano tego pytania, więc to chyba trzeba wypracować, a potem dopiero z tego korzystać. Także takie mam zdanie. Natomiast generalnie uważam, że baza wiedzy od wielu lat rozwijana w różnych formułach, na pewno tak łatwo dostępna, jak jest ChatGPT czy inne tego typu rozwiązania, to jest krok milowy. Natomiast trzeba po prostu na tą ścieżkę wyjść. Ja ruszyłem to przeszukiwanie, podjąłem to przeszukiwanie. Czyli jednak. Ale muszę Państwu powiedzieć, że co mi się przypomniało od razu, że mieliśmy pandemię niedawno i nie wiem, czy znacie Państwo firmę Blue Dot albo Metabiota. To są dwie firmy, które tak naprawdę zajęły się przeszukiwaniem for internetowych, żeby uzyskać informacje, jak się będzie, czy się pandemia pojawia i jak się będzie przemieszczała. I co ciekawe, te dwie firmy, jedna przeszukiwała, jak się będzie przedostawać, myślę tu o Metabiocie, a Blue Dot wskazał jasno w grudniu roku poprzedzającego uruchomienie pandemii, z wykorzystaniem AI przeszukano fora internetowe i podjęto decyzję, że będzie pandemia, będzie COVID. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła to 5 miesięcy później. W związku z tym to jest też pewne wsparcie, tak samo jak i wsparcie w Chinach, gdzie sztuczna inteligencja również prowadziła badania ultrasonograficzne bez udziału lekarza z wykorzystaniem 5G i to się również działo. Marcinie, popatrz. Ready for change. Czyli Światowa Organizacja mówi no. To prawda. Stawię tego przykładu.
To prawda, to prawda, to prawda. Wiele dobrych zastosowań myślę, że można znaleźć, wiele rzeczy można wyciągnąć dla siebie. Z tych wypowiedzi to wynika. Zresztą jak widziałem się w zeszłym tygodniu z panią Dominiką Bettman, która tworzy Microsoft i przepraszam, że o konkurencji, ale to wszyscy jesteśmy chyba jedną rodziną, że tak powiem, więc Dominika Bettman będzie tworzyła drugą książkę Technologiczne Magnolie. To informacja dla państwa, bo to fajna pozycja literaturowa, która odpowiada na pytanie, czy technologia zmieni świat na lepsze, bo to jest ten tytuł. Natomiast myślę, że mówiła też jasno, że będzie rozwijała bardzo istotnie właśnie ChatGPT i cały obszar tego OpenAI, który tworzy właśnie czat. Natomiast w tezach, które mieliście Państwo na dzisiejsze spotkanie, pojawiła się jeszcze taka teza, która mówi narzędzia wspomagające pracę związane ze dużymi zbiorami danych. Jakie inne narzędzia Państwo możecie wskazać tak z Waszego doświadczenia, które mogą w zakresie tej agregacji, tej big data pomóc jeszcze? Czy mamy coś, co moglibyśmy poradzić? Tutaj bardzo wiele osób reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa, więc pierwsze pytanie może do przedstawiciela IBM-a. Powiem o konkurencji. Oczywiście niezbędnym narzędziem jest Excel, którego każdy korzysta. I oczywiście przechodząc dalej, w zależności od tego, co chcemy wyciągnąć z naszych danych, po co potrzebujemy tych narzędzi. Jeżeli to są raportowanie, generowanie raportów, jak najbardziej narzędzia z portfolio IBM-a, cały Cognos i to wszystko. Jeżeli mamy predykcje, budowanie modeli, pamiętajmy o tym, że machine learning i sztuczna inteligencja to nie tylko generatywna sztuczna inteligencja i ChatGPT, ale to też to wszystko, co było do tej. Modele predykcyjne, modele klasyfikacyjne są narzędzia, które pozwalają, takie na uczelniach stosowane często SPSS, który pozwala budować model specyficzny dla naszego biznesu. Myślę, że z tego warto korzystać. No i tak jak mówiłem, w zależności od tego, co potrzebujemy, narzędzie z portfolio IBM można dobrać dowolne, które znajdzie odpowiedź na nurtujące nas pytania. Bardzo dziękuję. Pan Tomek Mirowski, Panie Tomku, ewentualnie można to odnieść do biznesu też jeszcze, jak Państwo to widzicie, powiem, że to macie doświadczenie. Mhm. Z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa my mamy troszkę inną perspektywę. Tutaj zgodzę się, że Excel jest zawsze Excelem. Myślę, że fenomenalnym przykładem jest nasza dyrektor finansowa, więc myślę, że Magda się nie obrazi, jakby powiem o niej. Magda jest fenomenalna w Excelach i to, że my jako firma mamy swoją centralną bazę danych, mamy zagregowane dane, dalej dla niej nie jest to punkt, który pozwala jej na pracę. To jest osoba, która korzysta z Exceli, więc nie jest sztuką zbudować fenomenalne rozwiązanie w firmie, gdzie nikt w firmie nie ma kompetencji do używania tych technologii. Więc idąc tą drogą, wystarczy, że na końcu damy osobie wciąż dane w Excelu, ale właściwe dane, zebrane. Ona jest w stanie w komfortowych warunkach dla siebie, w małym zakresie danych, które potrzebuje w właściwej chwili, żeby podjąć decyzję, obrobić sobie te dane, odpowiedzieć, zobaczyć to, co chce zobaczyć i podjąć właściwą decyzję, tak jak wspomniałem chwilę temu, ale nie wymuszać na organizacji inwestowania w technologię IT, ludzi nie IT. Co wydaje mi się jeszcze ważne, technologie big dataowe, w zależności od tego, gdzie firma jest na etapie swojego rozwoju, mogą być drogie z perspektywy ludzkiej. Specjaliści IT nie są tanim zasobem na dzień dzisiejszy, a inwestowanie, zatrudnianie w firmie nie IT bardzo drogich inżynierów na potrzeby projektu z mojej perspektywy no nie jest to właściwa ścieżka. Lepiej jest wziąć sobie firmę, która zrobi to dla Was bardzo szybko, z kompetencjami, z doświadczeniem, a na końcu dostajecie rozwiązanie Państwo i swojego Excela, tylko z lepszymi danymi, który pozwala odpowiedzieć na właściwe pytanie, co mam dzisiaj zrobić. Bardzo dziękuję. Netology, prezes Muras. Czyli big data, ale Excel prawdę mi powie. Ja się posłużę może wnioskami, które wyciągnąłem sprzed 2 dni z panelu, który obserwowałem na konferencji Red Hata, czyli spółki, która jest w grupie IBM-a. I tam było takie ciekawe pytanie zadane do sali, a było 1200 uczestników, może nie na sali wtedy tylu. Ile jest tych systemów, ekosystemów, które szeroko można nazwać z rozwiązaniami klasy Big Data? Padały różne liczby na sali, natomiast nie ukrywam, że byłem zdumiony tą ilością, ponad 11 000.
Ponad 11 000 ekosystemów na świecie dzisiaj pracuje, które można nazwać są systemami big dataowymi, do których możemy wrzucić różne dane odnośnie różnych sektorów, od rolnictwa, przemysłu, finansów i tak dalej. Ja podszedłem, okazało się, że to jeden z moich znajomych to rzucił i pokazał mi dowody na to, pokazał mi raport, wskazał ten i mówi, słuchaj, to jest prawdopodobnie już 15 000, te dane, mówi, są sprzed roku, sądzi, że to jest tyle. Także w ogóle poruszanie się w tym świecie jest niezmiernie trudne, bo to znaczy musimy znaleźć właściwego partnera, właściwą platformę, która nam to umożliwi. Po drugie, mówi, analiza tego, czy ta platforma będzie dla nas adekwatną w naszym biznesie. Może się okazać, że my tam wrzucimy pewne dane, ale nie będziemy w stanie już wyciągnąć tych danych z powrotem, jak będziemy chcieli zmienić naszą platformę, więc w ogóle governance tutaj wchodzi. Także to są tego typu tematy, ale wracając jeszcze tak trochę od tyłu do tego pytania, tam też padło bardzo ważne zdanie odnośnie ilości energii. Jesteśmy jakby ciągle w tym świecie ESG, tutaj bombardowani tak, nie umiemy tego robić, ale padło takie pytanie, ile systemy big data, te ekosystemy będą zużywały energii na świecie. I okazuje się, że projekcja na 2027 jest taka, że ilość energii na całym świecie, która będzie zużywana przez te systemy, będzie mniej więcej porównywalna do całkowitego zużycia Polski. To możemy sobie wyobrazić, jaka jest moc obliczeniowa systemów AI. I teraz sztuką tylko umieć z tego skorzystać. Natomiast jakby tutaj to, co Tomek już wspomniałeś o kompetencjach ludzkich, nie? Na końcu zaczyna się od Excela i kończy się na Excelu. Platforma to jest mniej więcej 30% w ogóle i kosztów, i takiego, bym powiedział, myślenia. 70% to jest właśnie to znalezienie tych danych, kompetencji ludzkich, wiedzy dziedzinowej, bo nawet jak będziemy mieli świetne firmy, a na pewno taką jest 3Soft, odnośnie budowy właśnie modeli AI, to nie ulega wątpliwości, że my po drugiej stronie musimy mieć partnera. A to nie będzie programista i to nie będzie informatyk. Najczęściej będzie właściciel biznesowy. To będzie szef produkcji, szef logistyki, czy wiele innych, zależnie od biznesu, który tak naprawdę wskaże nam, które z tych danych są wartościowe i jak to wszystko zmonetyzować. I chyba to jest klucz. Trzeba, szanowni państwo, śledzić to, co powiedział pan prezes, ale myślę, że śledzić, co się będzie działo dalej, bo myślę, że tych kierunków dalszego rozwoju AI jest kilka. Zaraz o jeden z nich zapytam jeszcze, ale chciałbym powiedzieć jasno, że Elon Musk również tworzy XAI, też myśli o tym. Mamy Google Barta też, tak, który też jest elementem rozwiązań, które gdzieś tam w tym obszarze nas mogą wspierać. No i ten obszar dotyczący zaawansowanej AI. O to chciałem zapytać, dlatego że dzisiaj sztuczna inteligencja nie ma jeszcze, i to tak w podsumowaniu, nie ma jeszcze tych cech człowieka tak naprawdę, prawda? Tak mówiąc wprost, bo jeszcze jest niedoskonała, jeszcze jest zastępowalna. Pytanie, czy przy jeszcze większym wzbogaceniu ją w dane dane i te cechy ludzkie, czy jest w stanie tego człowieka jeszcze bardziej wyręczyć i jakie są perspektywy na przyszłość w tym obszarze? Jeżeli mogę prosić o taką konkluzję krótką ze strony IBM-a. Jak państwo to widzicie na przyszłość? To jest ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie odnośnie, czy sztuczna inteligencja będzie tak sprawna i tak dobra jak człowiek. I te perspektywy może jeszcze. Tak, i w tej perspektywie właśnie do tego się odnoszę, ponieważ wyuczenie modelu, o którym tutaj wspominaliśmy, zajęło około 9 czy nawet roku. I on już rok czasu stracił informacji. Patrząc na ilość informacji, która się w ciągu tego roku pojawiło i żeby on je poznał, musi się nauczyć od nowa, czyli następny rok. To jest niekończąca się historia gonitwy za tym, co my mamy, jakie informacje się pojawiają. Ja widzę przyszłość w wykorzystywaniu sztucznych, kwantowych komputerów. Tam będzie duży przyrost i możliwości kwantowych komputerów i machine learning oparty o kwantowe komputery to może być duży skok. Duży skok dla każdego z nas, ułatwienia znalezienia nowych rozwiązań na problemy, które do tej pory nie były rozwiązywalne. Właśnie komputer kwantowy może to nam ułatwić. Ja bym w tym kierunku patrzył i to rozwijał i na to zwracał uwagę. Panie Tomku, pan Tomasz Mirowski. Perspektywa, rozwój,
kolejne lata? Pozwolę sobie zacząć tak jak kolega. To jest bardzo ciężkie pytanie. Osobiście mam z nim bardzo duży problem. Nie chciałbym tutaj użyć analogii, ale chyba jej użyję. Ktoś ostatnio mi powiedział, że prawdziwej sztucznej inteligencji jeszcze na rynku nie ma. My obracamy bardziej się w świecie machine learningu i matematyki. Troszkę pewnie ogranicza nas technologia i to, co robimy teraz, jest czymś, co jest pod kontrolą. A prawdziwa sztuczna inteligencja to są niezarządzalne byty samoistniejące. I co miałem na myśli, mówiąc analogię? Wszyscy pewnie widzieli Terminatora. I kiedyś to już powiedziałem w jednym z wywiadów. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale moim marzeniem jest, że droga, w którą pójdzie ludzkość i rozwój sztucznej inteligencji, to nie Skynet. Bardzo dziękuję. Pan prezes Wojciech Muras. Mnie inspiruje to zdanie Ready for Change na tym monitorze z tyłu. I wydaje mi się, że my chyba w tym gronie tutaj nie jesteśmy w stanie podjąć tej decyzji, dlatego że myślę, że tu jest niestety duży udział polityki. Jak cofniemy się 4 lata wstecz, to nie wyobrażaliśmy sobie tutaj takiej zmiany na świecie, jaką przyniosła pandemia COVID-u. I nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy być jako ludzie wolni, szczególnie tutaj żyjący w zachodnim świecie, być zamknięci pod kluczem i konsekwencje tego widzimy dzisiaj. Pewnie każdy z nas w rodzinie doświadcza problemów natury psychologicznej, psychicznej, już nie mówiąc o tych gorszych przypadkach, których pewnie też wielu z nas doświadczyło. I to jest pierwszy temat. Drugi temat, otaczające nas konflikty zbrojne, które też wydawałoby się, że tu mówimy o sztucznej inteligencji, a ktoś wyciąga broń i strzela. I wielki ruch społeczny, który w Polsce się odbył, związany z przyjazdem obywateli, głównie dzieci ukraińskich, którym my wszyscy Polacy pomogliśmy. I te dwa fakty pokazują, że tak naprawdę prognozowanie przyszłości jest niezmiernie trudne i wydaje mi się, że do pewnego momentu, tak jak Tomku wspomniałeś, mamy to pod kontrolą i dzisiaj to bardziej jest uczenie maszynowe, metody statystyczne, lepiej obudowane, o wysokich mocach przetwarzania, z których korzystamy, ale czy to jest prawdziwe i czy my do tego dopuścimy na świecie przez różne działania polityczne? Ja mam duże wątpliwości w tym obszarze. Wydaje mi się, że zostanie to w pewnym momencie zatrzymane. Bardzo dziękuję za tę opinię. Szanowni Państwo, tu niedawno odbył się również duża dyskusja na temat wykorzystania AI w produkcji. I w produkcji pytanie też takie, czy Państwo współpracujecie w tym obszarze, ale ja tylko dopowiem, że cyfrowy bliźniak dzisiaj, który jest gdzieś tam tym rozwiązaniem z szansą na minimalizowanie awarii, prawda, na przewidywanie zużywalności, na przykład Boeing zużywalność swoich podzespołów. To są gdzieś tam te wyzwania, które można sobie stawiać jako szanse dla wielu biznesów. Jak tego dołożymy do tego jeszcze sztuczną inteligencję, która pomoże w tej analizie, to być może będziemy mieli większą szansę, żeby na tym rynku jeszcze bardziej zaistnieć. Natomiast AI z punktu widzenia rozwiązań rzeczy wojennych nie chciałbym tutaj tego podejmować, bo to też jest element pewnie na długą dyskusję, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję do zasilenia tych dronów czy innych rzeczy. Zostawmy. Natomiast ale to jest poważny problem, który pan prezes podjął. Myślę, że to jest rzeczywiście trzeba o tym rozmawiać. Natomiast z punktu widzenia wsparcia osób, które zarządzają biznesami małymi i średnimi, AI, i to pokazuje rynek amerykański, wspiera również w zakresie tego wsparcia psychologicznego. Czy to jest dobre rozwiązanie, że jest jakiś taki wirtualny ktoś, kto będzie mnie wspierał i pomagał? Pewnie to jest zastanawiające. Może tak oddam głos jeszcze na takie jedno zdanie do IBM-a. Czy Państwo tego typu rozwiązania również będziecie propagować, żeby trochę, czy w ogóle myślicie o w tym kontekście, czy to jest zupełnie poza Waszym celem biznesowym? My w swojej ofercie mieliśmy narzędzie Watson Health, które miało wspierać leczenie różnych chorób. W ostatnim czasie to narzędzie sprzedaliśmy do firmy trzeciej, także z tego, co mi wiadomo, nie mam informacji takich, które by pokazywały właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji do wspierania ludzi. Tak jak mówiłem, my jesteśmy firmą technologiczną. Dostarczamy technologię, którą partnerzy nasi mogą użyć w zależności od tego, jakie mają potrzeby. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy jakieś pytanie z sali się pojawiło być może po tej naszej dyskusji, która trochę ma otwierać szansę na
na rozwój w tym obszarze. Myślę, że globalna inteligencja, systemy, które rozwijają się w różnych kierunkach, mamy te sieci neuronowe, sztuczną inteligencję, mamy big data, mamy te obszary, o których rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy o IoT, czyli internecie rzeczy. To jest ten element, który też proszę mieć na uwadze, bo będziemy za moment, przepraszam, tylko skończę myśl, będziemy więcej przyłączać do sieci rzeczy niż ludzi. To też jest, myślę, że kierunek. Proszę, pani chciała zadać pytanie, proszę uprzejmie. Oczywiście, jasne, bardzo dziękuję. Ewa Zmysłowska, firma programistyczna White Label Coders. Stoimy w przededniu ogromnej rewolucji, o której w tej chwili cały czas rozmawiamy. I chciałabym zapytać panów jako praktyków zarządzania biznesem, czy panowie stykacie się w swoich organizacjach, że mimo wszystko nasi pracownicy zgłaszają pewnego rodzaju opór przed inkorporacją nowych zupełnie rozwiązań? Mówię tutaj o programistach, bo w tym jesteśmy tutaj w Polsce, myślę, mocni. Czy moglibyście panowie zarekomendować jakieś sposoby na to, żeby naszych pracowników namówić na to, że sztuczna inteligencja nie zabierze im pracy, wręcz przeciwnie, ją wspomoże To i może, jeżeli uczyni mogę, bardziej efektywną? bardzo dziękuję za bardzo dobre pytanie. Dziękuję. To jeżeli mogę prosić pana prezesa Wojtka Murasa o odniesienie się do tej tezy. Ja myślę, że ludzi motywuje do pracy wiele elementów, ale jednym z nich jest ciekawa kultura organizacyjna. Jeśli jest ciekawa kultura organizacyjna, która będzie wspierała podejmowanie nowych inicjatyw i to, że zarządzający, szefowie, liderzy zespołów są szczerzy ze swoimi zespołami, to myślę, że ten problem nie wystąpi. To oni chętniej w tym kierunku pójdą. Jeśli natomiast ta kultura nie będzie wspierała, a bardziej karała, ponieważ były takie zdarzenia, to z pewnością każda nowa inicjatywa będzie pierwszo obarczona pewnym gniewem, pewną obawą i na pewno nie będzie zachęcała. Także raczej ta DNA organizacji o tym decyduje. Zawsze będzie opór, zawsze będzie ta dezorientacja, zawsze będzie stres. Jak przejdziemy do eksperymentu i zaangażowania, czyli dobrze przeprowadzimy proces zarządzania zmianą, myślę, że będziemy mieli szansę, żeby te nowe osoby w nowej organizacji w odsłonie ukonstytuować. Tak odpowiadając na to pytanie, myślę, że dobry change management dzisiaj jest również tutaj do zastosowania. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, moimi gośćmi, znakomici eksperci, pan Andrzej Bugowski, IBM, pan ogromne brawa, szanowni państwo, Tomasz Mirowski, 300 spółka akcyjna i Wojciech Muras, Netology. Dziękuję serdecznie za dyskusję. Marcin Nic, bardzo jest mi miło.